Tęskniliście? Dawno mnie nie było, ale jest kamera, więc jestem i ja. Ariel nie recenzuje kamer, więc musiałem przyjechać. Specjalnie dla Was Imilab EC5. Zapraszam. Ładne, białe, minimalistyczne pudełko, jedynie z wizualizacjami kamery z jednej, z drugiej strony unboxing był, ale jeszcze raz pokażę Wam, co jest w środku. Kamerka kształtem przypomina pieska. Zastanawiałem się długo, dlaczego ma taką dużą przestrzeń tutaj, bo na wizualizacjach wygląda to jak zwykły plastik. Otóż ma tutaj bardzo mocne, duże diody, co jest oczywiście dla niej plusem, ale powiem o tym później. W pudełku jeszcze mamy tradycyjnie zasilacz, wkręty do mocowania i taką uszczeleczkę, żeby kabel i łączenie nam na pewno nie zmokło. Instrukcja, szablonik do wiercenia i tyle. Kamera jest następcą Imilaba EC3, która również była kamerą obrotową, natomiast nie obracała się w pionie. Ta ma tą zaletę, że potrafi obracać się w poziomie o 350 stopni, jak i w pionie o 110. Dzięki temu widzimy cały nasz plac. Kamera w całości zbudowana jest z plastiku, ale jest to dosyć dobrej jakości, naprawdę mocny plastik, w większości biały, matowy. Jedynie tutaj są takie mleczne szybki do oświetlenia. Co warto powiedzieć, że kamerę można zainstalować zarówno na ścianie, jak i na jakimś suficie, daszku, czymkolwiek, gdyż ma mocowanie zarówno od góry, jak i od boku. To jest plus. Króciutki kabelek, ale w niczym nam to nie szkodzi. Oczywiście możemy podłączyć kabel RJ45. Możemy też używać kamery bezprzewodowej, co można poznać po tych antenkach, które przypominają uszka. Zasilanie musi być podłączone, ale producent o tym pomyślał i daje nam dosyć mocny zasilacz, który załatwia całą sprawę. Przejdźmy do specyfikacji. Wymiary kamery to 14 na 13 na 13,5 cm, waga około 630 gram, zasilanie 12 V, ale potrzebuje aż 1 A. Kąt obrotu, tak jak mówiłem, 350 stopni w poziomie i 110 w pionie. Obiektyw obejmuje 110 stopni i ma przesłonę równą 2,1. Wbudowane diody IR, wbudowane dosyć mocne diody LED, rozdzielczość 2304 na 1296 pikseli. Odporność na warunki atmosferyczne IP65, temperatura pracy minus 30, a minus 30, a 60 stopni, więc dosyć mocna i w Polsce na pewno takich temperatur nie mamy. Dwukierunkowa komunikacja głosowa, czyli wbudowany mikrofon i głośniki, połączenie przewodowe lub Wi-Fi, 2,4 GHz, obsługa kart microSD do 256 GB. Przejdźmy do aplikacji. Tutaj ciekawostka, nie jest to aplikacja Imilab Home, jak było to w poprzedniej kamerze. Jest to aplikacja Xiaomi, czyli taki powrót do korzeni. I od razu jak odpalimy aplikację, widzimy cały nasz ekosystem, jeśli mamy więcej urządzeń, ale nas interesuje w tej chwili kamera. Więc przechodzę do kamery i od razu widzę to, co dzieje się w jej obiektywie. Akurat tu mamy widok na drzewka i samochody będące przy naszym studiu. Kamerką sobie możemy obracać, spojrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół. Niestety teraz nikt nie przechodzi, więc nie zobaczycie, jak działa algorytm, o którym mówiłem, ale jeśli chodzi o kamerkę, oprócz obracania, jak już wspomniałem, możemy włączyć oświetlenie i regulować jego mocą, co też widać na aplikacji. Ma komunikację dwukierunkową, czyli możemy my coś powiedzieć do kamery, ale również słyszeć to, co dzieje się na zewnątrz. Możemy wyzwolić 15-sekundowy alarm, czyli taką syrenę wraz z błyskającym światłem. Możemy zapisać kawałek filmu, możemy zrobić zrzut ekranu, możemy spojrzeć na ekran w całości, czyli wszystko, co oferują standardowe kamerki. Kamera, oprócz tego, że zapisuje obraz na kartę, możemy zapisać obraz na telefon, ale w momencie, gdy nie mamy włączonej aplikacji w telefonie, kamera oferuje nam bezpłatną 7-dniową chmurę. Znaczy zapisuje cały obraz
z 7 dni i mamy do niego dostęp. Jest to bezpłatne, więc znowu plus dla Imilabu. Przejdźmy do wad i zalet. Najpierw zalety. Jak już mówiłem, kamerka ma bardzo mocne diody LED i teraz Wam to zaprezentuję. Jest to maksymalna moc. Możemy ją płynnie zmniejszać, co też jest zaletą. Kamerka ma algorytm, ten, który widzieliście przed chwilą, który podążał za Arielem. To nie ja sterowałem kamerką, ona sama go wykrywała. Czasami leciutko ten algorytm się myli, ale mam nadzieję, że w kolejnych poprawkach oprogramowania to naprawią. Bardzo fajne jest to, że wejście na kartę jest od spodu, więc jakieś deszcze czy warunki pogodowe nie zaleją nam karty, nie wpłynie to na działanie kamery. Na pewno zaletą jest darmowa chmura, która zapamiętuje nagrania z 7 dni. Jeśli miałbym znaleźć jakieś wady, wadą jest to, że nie nagramy obrazu nigdzie indziej, na zewnętrznych nośnikach, na zewnętrznej chmurze, na jakimś QNAP-ie, Synologim, czymkolwiek. Jedyna możliwość nagrywanie na kartę, na telefonie, jeśli akurat włączymy aplikację, bądź na chmurę Imilabu. To jest taki mały minus. Budowa kamery, jej wykonanie na pewno na plus, estetyka na plus, mocne diody na plus, algorytm na plus. Więcej plusów niż minusów. Kamera świetnie radzi sobie w ciemności, potrafi śledzić ludzi w ciemności, ale potrafi też ich świetnie doświetlić. Moc średnia, moc maksymalna oraz minimalne oświetlenie, które nadal w pomieszczeniach daje radę. Podsumowując, bardzo fajna kamerka jako kamera do podstawowego monitoringu, czy jako druga kamera. W momencie premiery kosztowała około 450 zł, teraz jej cena, jeśli dobrze poszukamy, jest w granicach 350-400 zł, więc nie jest to duży koszt, pamiętając o tym, że nie musimy płacić za utrzymywanie obrazu, czyli za chmurę, bo jest gratis. No i co? Z mojej strony polecam. I zapraszam do kolejnych filmów, do obserwowania naszej strony, do czytania recenzji, do słuchania naszych podcastów i wszelkich aktywności związanych z naszym portalem. Zapraszam.